Witam serdecznie, Maciek z tej strony, Kisuyang Seat Arona FR Sapphire Blue. Jak już zdążyliście pewnie zauważyć, na powyższym filmie prezentuję Wam zrzut z kamery samochodowej, jak wygląda poruszanie się samochodem z aktywną nawigacją oraz z predykcyjnym aktywnym tempomatem wraz z funkcją Travel Assist, czyli adaptacyjnego prowadzenia po torze. W dalszej części filmu zobaczycie, jak to wygląda na żywo z moim komentarzem oraz na końcu kodowanie. Zapraszam serdecznie. Film przedstawia moją codzienną drogę do pracy. Jest to 16 km, czas około 20 minut. Jak zauważyliście, zaraz po wyjechaniu z uliczki, na której mieszkam, włączyłem aktywny tempomat i oprócz jednego wyłączenia poprowadził nas przez całą drogę. Poza jednym momentem, w którym musiałem zahamować, ponieważ auto poprzedzające mnie zmieniło pas ruchu, całą drogę przebyłem bez naciskania pedałów hamulca oraz gazu. Adaptacyjne prowadzenie po torze z Travel Assist nie wymaga również trzymania kierownicy w sposób ciągły, jedynie kierując się informacjami na ekranie, informuje nas o tym, abyśmy przejęli kierowanie, czyli dotknęli kierownicy. Jest to wymuszone systemem w celu bezpieczeństwa. W tych momentach, w których nagranie ma naturalny czas, przedstawiam, jakie informacje wyświetlają się na wirtualnym kokpicie i one informują nas o tym, do jakiej prędkości samochód będzie zwalniał. W prawym oknie, gdzie mamy prędkość, sam przestawia nam się tempomat i dostosowuje się automatycznie do ograniczeń prędkości występujących na tej trasie. Adaptacyjne prowadzenie po torze działa również na zakrętach, co pokazuję na filmie. Na dłuższych trasach bardzo, ale to bardzo pomaga w spokojnym podróżowaniu. Predykcyjny aktywny tempomat działa tak, że ja teraz nie używam nóg. Widzi, wykrywa prędkość, wykrywa znaki. No niestety mamy światła teraz.
Ja też dalej nie hamuję, dojeżdżamy. Samochód się zatrzymuje, jak widzicie. I teraz piszę gotowy do pracy, hamuj i naciskam przycisk res. I nie muszę naciskać dalej pedałów. Szkoda, że nie da się zrobić jak przy autoholdzie, w ogóle nie naciskać. No ale cóż, można zrobić to w ten sposób. Oczywiście mogę też nacisnąć hamulec i wtedy się to nie świeci. Jak widzicie tutaj korki, mam zaznaczoną trasę, którędy mam jechać. Samochód teraz korzysta z opcji Travel Assist. Sam skręca kierownicą, jak widzicie. Sam dostosowuje również prędkość. 40 km na godzinę. Zwalnia do tej prędkości. Tempomat sam się przestawia. Wjeżdżamy na skrzyżowanie, opuszczamy skrzyżowanie. Zmienił już prędkość, widzicie ikonkę i wrócił z powrotem do 50. Bez mojego udziału oczywiście, cały czas nogi na podłodze. 40 wykrył, zwalniamy. Pokazuje mi, czy jest skrzyżowanie. I po skrzyżowaniu będzie się znów rozpędzał, po czym zobaczcie, tam jest znak 40, znów znalazł znak 40, znów nas zwalnia. I tak w kółko, nic nie trzeba robić tak naprawdę. Taka uliczka jest mniej uczęszczana. Zobaczymy, czy zauważy ten zakręt i dostosuje prędkość. O, znalazł zakręt z przodu 25 km. Ja nadal nie naciskam gazu. I on tą prędkość dostosował, jak widzicie. Ograniczenie prędkości za niskie dla przewidującej regulacji. A, bo tutaj jest ograniczenie do 20. No to jednak ma jakieś ograniczenia. No dobra, to przetestujemy kolejną opcję. I teraz tak, kilka funkcji naraz. Teraz jedziemy na aktywnym tempomacie. Przed nami samochód, otrzymujemy prędkość, jest 50 na godzinę. Mamy wykrywanie, rozpoznawania znaków. I teraz naciskam mu tutaj głosowo. Nawiguj do domu. Powtórz. Nawiguj do domu. Rozpocznie się prowadzenie do domu. No i on tam nam wybierze trasę, zaraz Wam się tu pokażę na ekranie. Tylko tak, oczywiście nie ma domyślnej, bo jest kilka możliwości. O, i już pokazał nam drogę. 40 z przodu wykrył. No w mieście trzeba uważać, bo niektórzy mogą się, ci z tyłu zwłaszcza, mogą się denerwować, prawda? Dojeżdżamy do ronda. Czy on zobaczy rondo? Na razie pokazuje ograniczenie prędkości, że auto ma zwolnić. No ale też przez to, że auto z przodu przed nami jedzie. Dojeżdżamy do korka. Samochód wykrył, ograniczenie prędkości do 30. Zwalnia, zatrzymujemy się. Tak jak wcześniej wspominałem, możemy użyć przycisku res, jeżeli na przykład to jest krótkie zatrzymanie. Ale nie musimy, ruszamy, jedziemy dalej. Wykrywa tutaj skrzyżowanie, ale że my jedziemy prosto, więc nie zmienia ograniczenia. Tutaj jest do 30, jak widzicie, przejmij kierowanie, bo nie trzymam kierownicy. Możemy mu oczywiście plusikiem dodać prędkości. Również możemy nacisnąć pedał przyspieszenia i auto będzie jechać tyle, ile my chcemy. Niestety nie zatrzymuje się na ruch poprzeczny, nie zatrzymuje się jak przechodzą piesi. Ma system emergency i pedestrian assist, ale to służy, gdyby pieszy nam wyszedł na przykład za jakiegoś pojazdu, no to jest duża szansa, że zdąży wyhamować przed nim. Tutaj jak widzicie nie trzymam kierownicy, bo nam się pokazują te pomarańczowe ślady po boku. To oznacza, że prowadzi nas po torze, więc wykrywa pasy jezdni i utrzymuje nas środkiem jezdni. Tutaj za długo nie trzymałem, przed nami auto zwalnia, dlatego on tak drastycznie zwalnia. Można mu dodać gazu, jest wtedy przyjemniejsza i wygodniejsza jazda. Tu mamy znak zakaz wyprzedzania.
pokazuje już daleko jest 40, on już ją widzi, już dostosował prędkość i zobaczcie, bez używania hamulca po prostu odpuszcza gaz, zwalnia do 40. Tutaj jest szkoła, przejście dla pieszych, mamy 40, jedziemy 40. Tutaj ze względu na to, że jest szersza jezdnia, nie wykrywa pasów, więc tutaj już pełna kontrola i trzymanie rąk na kierownicy. No jak widzicie, dobra, tutaj jest szeroka dosyć droga, ale jak się ustawię do lewego pasa, to nawet znajduję go i tutaj zaraz będziemy skręcać. Zobaczcie, zakręt z przodu 35, ja daję już kierunkowskaz. On będzie zwalniał. Patrzymy, nie jedzie tramwaj, nie jedzie, mijamy. Zobaczcie, kolejne skrzyżowanie z przodu. I ja nie używam hamulca. On sam zwalnia. Widzicie? Witajcie, Maciek z tej strony, Kisu Young Seat Arona FR Sapphire Blue. Jak pewnie widzieliście na początku filmu, pojawiła się nowa funkcjonalność w Aronie. Pokażę Wam, jak zakodować predykcyjny, aktywny tempomat, czyli PACC. W tym celu potrzebujemy OBD11, aplikację zainstalowaną na telefonie, dongiel wpięty w złącze OBD, hamulec ręczny zaciągnięty oraz otworzona maska, wyłączone źródła poboru energii. Przechodzimy do samochodu, wchodzimy w jednostki sterujące. W jednostkach sterujących znajdujemy moduł 13, czyli układ regulacji odstępu od poprzednika. Wchodzimy w długie kodowanie i znajdujemy i aktywujemy kolejne funkcje. Tempo Limit Assistant Car Menu Active. Jeszcze raz spróbujmy. Ok, widzicie. Zaraz wrócimy z powrotem do tematu. Ok, wróciło. Czasem się tak zdarza. Ok, kodowanie przyjęte. Następne, Kurven Assistant Car Menu. To oczywiście nie chodzi o kobietę łatwych obyczajów, a kurwen to jest zakręt, czyli asystent jazdy w zakręcie. Ok, kodowanie przyjęte. Zapisywanie. No właśnie. Problem jest z siecią chyba, tak jak widzicie. Nie łapie mi LTE. Spróbujmy jeszcze raz. Jest zaznaczone. Musimy mieć wszystko jasne i klarowne. Kurven Assistant. Następnie Traffic Jam Dependent Linear Tracking. Dependent Linear Tracking. Dajemy na aktywowano. Ptaszek. Znowu to samo. Dzisiaj ten film będzie wyjątkowo długi. Kodowanie przyjęte. Następne Kurve Assistant. O kurde, żeby YouTube tego nie wypikał. Nie wiem, czy nie będę musiał tego wypikać, bo to obraźliwy język jest. Mamy kolejne. Curve Assistant. OK. Mamy kolejne. Curve Assistant. Aktywowano. Kodowanie przyjęte. Następnie Speed Limit Assistant poniżej. Aktywowano. Kodowanie przyjęte. Następnie Emergency Assist. Zamontowano. Kodowanie przyjęte. Teraz kolejne. ZUL Regel Abweitung Car Menu. ZU Regel Abweitung Car Menu na średnio. Kodowanie przyjęte. Dodatkowo przy kodowaniu PACC
W wypadku kamer 3Q0 można aktywować opcję PACC Reaction to Local Hazard Information, Regulation of Priority. W wersji kamery 2Q0, czyli takiej jak na przykład ma Seat Arona, te opcje niewiele zmieniają. Natomiast tak jak żebyście widzieli, że normalnie można te opcje włączyć i nie będzie to żadnym problemem dla oprogramowania. Następnie opuszczamy moduł 13, czyli moduł radaru, i przechodzimy do kamery asystentów, czyli modułu A5. Również wchodzimy w długie kodowanie i wchodzimy w Emergency Assist. Szukamy Emergency Assist. Musimy mieć default wariant drugi jest, bo mam kierownicę z Travel Assistem, a żeby aktywować, trzeba włączyć EA wariant trzeci. Koduj. Kodowanie przyjęte. Można dodać dodatkowe funkcje, jeżeli auto nie posiada Travel Assistu, czyli TA, a posiada aktywny tempomat. Można wtedy włączyć HC Warn Intensity. Ja mam tutaj Setting Over Menu. Można włączyć Configuration for Lane Departure Warning, czyli pamięć zajętości pasa. Configuration for Lane Departure Warning KL15, jest to pamięć Lane Assist. Można sobie ją włączyć, żeby była aktywna tak jak przy ostatnim uruchomieniu, czyli raz ustawiamy i ona jest zawsze zapamiętana. Oraz Point of Intervention, też również ostatnie ustawienie, wczesne ustawienie menu. Do samochodów z typu Leon 4 Cupra Formentor można jeszcze wyłączyć Lane Assist Off Text, Disable dać, ponieważ jeżeli na przykład nie jeździmy na Lane Assist i go wyłączymy za każdym razem, będzie nam się pojawiało na wirtualnym kokpicie opis, że Lane Assist jest wyłączony, żeby go włączyć. Bardzo głupia opcja, dlatego dajemy Disable, żeby nam się nie pojawiało. Następnie wychodzimy z OBD, wyciągamy kluczyk ze stacyjki, resetujemy jednostkę infotainment i cieszymy się predykcyjnym, aktywnym tempomatem. To tyle na dzisiaj. Dzięki, pozdrawiam. Oglądajcie filmy, lajkujcie i subskrybujcie. Cześć.